Od samej premiery Minecraft Legends ludzie narzekali na brak komunikacji. Co prawda dało się spingować każde miejsce, surowiec, jednostkę, strukturę, ale po pierwsze nie wszyscy o tym wiedzieli, a po drugie było to niejasne. No bo okej, ktoś spingował drewno, ale co to znaczy? Czy on zbiera drewno, czy on chce, żeby ktoś inny je zebrał? No i ta osoba, która wysyłała pinga, nawet nie miała żadnej informacji, czy tamci to zrozumieli, czy ktoś to zrobi, czy nie. Teraz jest to znacznie bardziej rozbudowane. Na mapie masz 4 rodzaje wskaźników. Atak, obrona, zbieranie i domyślny wskaźnik. Także na przykład jak sobie zbudujesz bazę pod bazą przeciwnika, to możesz oznaczyć, że tam potrzebujesz bronić i żeby ci inni pomogli. A nie, że po prostu sobie oznaczasz bazę przeciwnika i chłopy stwierdzają, oho, dobra, atakujemy. W zasobach mamy nie ktoś zbierze albo ja zbiorę, w budowlach mamy ja zbuduję albo niech ktoś zbuduje i mamy proste tak i nie. Dla jeszcze lepszej komunikacji, co kto będzie robił w walce, jest coś takiego jak role. W lobby, jak czekasz na gierkę, możesz sobie wybrać jakąś rolę i to jest tylko informacyjne, żeby ludzie wiedzieli, że jesteś budowniczym, odkrywcą, wojownikiem albo łowcą piglinów, albo po prostu wszystkim, albo niczym. Także do mnie chyba najbardziej pasuje łowca piglinów, bo od razu zbieram pryzmaryn, chociaż szczerze, jeśli chodzi o odkrywcę, to on jakby, to jest górnik. Szczerze, każdy powinien być górnikiem, bo każdy ma swoje własne aleje i każdy jeden powinien zbierać surowce. Nawet jeżeli to jest drewno czy kamień, które sobie leżą po drodze, powinieneś zawsze mieć zajęte aleje. Dodaję również customową grę. Zarówno w kampanii, jak i w prywatnych rozgrywkach w PvP jesteś w stanie zmienić zasady gry. I są to takie zasady jak na przykład rozmiar świata czy grawitacja. Nie polecam 10%. Wszelkiego rodzaju boosty i osłabienia zarówno dla nas, jak i piglinów, zmiany w rzadkości surowców, w odblokowanych technologiach, możliwych budowlach i zamierzają tego jeszcze dodać więcej, na razie to jest takie eksperymentalne, żeby zobaczyć jak to będzie działać. Także takie rzeczy jak ja robiłem, że na przykład bez specjalnych surowców, czy te specjalne surowce są wszędzie, teraz wy to możecie zrobić. Wcześniej też mogliście, ale tylko na komputerze i przez modowanie. A teraz z poziomu gry każdy może to zrobić w swojej własnej rozgrywce. No nie aż tyle surowców, co ja tam dałem, ale też znacznie więcej niż zwykle. I jak zrobisz swoją własną rozgrywkę, to wtedy pomijasz cały prolog i od razu masz ten moment po rozwoju tej fioletowej bazy, czyli masz te strasznie długie, niepomijalne cutscenki. Nie wiem w ogóle, dlaczego nie zrespiliście już po tych cutscenkach. Szczerze, trochę to boli, że trzeba tak czekać. W ustawieniach kontrolera oraz myszki i klawiatury jest również autolure. Jest to coś takiego, że jak przywołasz sobie mobka, to nie musisz go przywoływać do siebie, on już będzie za tobą podążał. Również coś, czego bardzo brakowało, usuwanie mobków. Możesz teraz usunąć mobka i odzyskać surowce. Wcześniej trzeba było je po prostu wysyłać na śmierć, żeby odzyskać jakby miejsce i żeby móc zespawnować coś innego, a teraz po prostu możesz je usunąć i odzyskać te surowce. Wcześniej w widoku banera widzieliśmy paski życia wrogich struktur, teraz widzimy również nasze paski życia. Ale również te paski czasami pojawiają się bez widoku banera. Jeżeli ty jako gracz coś uderzysz, to ten pasek się na chwilę pojawi. Oraz jeżeli twoje moby coś atakują, no to wtedy też pojawia się pasek przy najbliższej ciebie strukturze. I uwaga, najlepszy feature w całym tym update'cie, możesz głaskać zwierzęta, raczej nie wiem, rozrzucać serduszka, ale tak czy siak bardzo mi się to podoba. Im i mi. Też jakoś ulepszyli pathfinding, czyli to, że mobki łatwiej znajdują ścieżkę do różnych obiektów. Nie wiem do końca na jakiej podstawie to działa, nawet na Discordzie gość wysyłał fragment kodu, który jest nowy co do pathfindingu. Jeden deweloper mówił, że sporo się na tym napracowali, ale ja nie widzę żadnych zmian. Dosłownie miałem sobie most i chciałem, żeby oni weszli na ten most. Nie udało im się. Dobra, druga szansa. Zaatakujmy ten spawner. Oni musieliby stworzyć dosłownie 2 linie, żeby do niego dojść. I co? Nie udało im się. Także nie wiem jaki to jest pathfinding, skoro oni tak naprawdę po prostu idą po prostej linii i tak naprawdę nie potrafią znaleźć ścieżki. Ale muszę przyznać, że przynajmniej nie spychają siebie nawzajem z krawędzi i to jest bardzo dobre. Również w Banner View masz taką strzałkę, która pokazuje ścieżkę, którą przejdą twoje moby. Twórcy piszą, że bardziej to oddaje jak zachowa się pathfinding. Czytaj, jak się nie zachowa. Nie wiem, jedyne co to robi, to po prostu pokazuje ci, w którym momencie moby nie będą w stanie przejść dalej. Na przykład nie mogą przejść przez lawę. No to jest raczej oczywiste, że one nie będą się pchały przez lawę.
Nie wiem, useless ta strzałka tak naprawdę. Jak ja przeczytałem w patchnotach, że jest lepszy pathfinding i jest strzałka, która oddaje jak oni przejdą, to myślałem, że naprawdę to będzie jakieś takie wygibasy, że oni naprawdę będą szukać tych ścieżek, że ta strzałka pokaże, którym kierunkiem oni pójdą, jak, a to nie, to jest po prostu prosta strzałka. Również zostało ulepszone wybuchanie creeperów i to jest coś, czego mi bardzo brakowało, to jest jeden z powodów, dlaczego nie używałem creeperów tak często. Czasami po prostu jak wydałem im rozkaz, żeby wybuchły jakąś strukturę, to one sobie stały i nic nie robiły. Trzeba je było z powrotem wziąć, jeszcze raz wydać ten rozkaz i dopiero wtedy działały. Nie sprawdzałem teraz jak to działa, ale mam nadzieję, że lepiej. Zostało również ulepszone widzenie surowców. Czasami one tak połyskują, żebyś miał łatwiej je znaleźć. Zostały również zmniejszone obrażenia od upadku i zwiększona została prędkość kamieniarza. I to jest bardzo spoko, bo chłop był całkiem powolny. Również zostały zbalansowane moby tak, aby były one bardziej unikalne w bitwie. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że jakby jest jednostek mało, ale są one unikalne i to jest lepiej niż gdyby było 20 jednostek, z czego połowa nic nie robi, albo na danym etapie gry już jest useless. Tylko co to znaczy, żeby były bardziej unikalne w bitwie? Jednak jak się coś balansuje, to chyba warto by było podać dokładne dane, a nie, że kurde musisz robić całą tabelę jednostek. Są również nowe pochwały w PvP za zbieranie pryzmarynu, budowanie murów oraz zabijanie piglinów. Zostały naprawione pewne błędy, ale automatyczna generacja surowców dalej nie działa. Prolog jest teraz szybszy i bardziej napakowany akcją, chociaż nie wiem, czy to nie dodali po prostu zmian, które zrobili wcześniej, a może to ulepszyli jeszcze bardziej. Są również nowe skiny w Marketplace i to całkiem sporo skinów. No i jest nowa zaginiona legenda, także zaraz zabieram się na zagrywanie. Jutro będzie odcineczek. No i w sumie to tyle, to jest pierwszy taki główny update, taki większy. Szczerze jest to naprawdę bardzo spoko update, jest tu dużo bardzo potrzebnych rzeczy, które znacznie usprawnią rozgrywkę. Mówię oczywiście o głaskaniu zwierząt. Ale tak właściwie spodziewałem się czegoś więcej, może dlatego, że mówili, że to będzie coś dużego i że będzie nowy content. Ja się spodziewałem jakiegoś, nie wiem, DLC, albo przynajmniej jakichś mitów nowych. Gdzieś w serduszku mam nadzieję na coś lepszego niż te szczury. A tutaj ten nowy content to jest content quality of life, tak właściwie. Co też jest bardzo useful, ale chyba trochę miałem za bardzo wygórowane oczekiwania. To chyba też jest taki dosyć mały zespół, także no niestety te update'y są niewielkie i pojawiają się powoli. No może jak ma jeszcze Minecrafta i zakładam, że jeszcze nad 2 spin-offami pracują w międzyczasie, albo nawet 3. Wiecie, takie rzeczy robi się parę lat, także no nie mogą teraz pracować nad 2-3 spin-offami jeszcze. No i Blackbird, które pracuje nad Legendsami, no to mają jeszcze swoją własną grę, Homeworlda 3, który miał być chyba w pierwszej połowie 2023, która już minęła i teraz przesunęli na luty 24. Także oni mają sporo roboty co do swojej głównej gry i myślę, że nad Legendsami to pracuje jakiś taki mniejszy zespół. Także tak, to by było wszystko, mam nadzieję, że zobaczymy się jutro w nowej zaginionej legendzie. Do zobaczenia i siemka!